bo dzisiaj będzie taki odcinek dla wszystkich. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Jeszcze 5 minutek. Wreszcie po iluś tam dniach przerwy, po odcinkach specjalnych, które miały być jeszcze 5 minutek, a były inne, spotykamy się w serii Jeszcze 5 minutek. Ale muszę tutaj zaznaczyć, że jest to bardzo wyjątkowy odcinek Jeszcze 5 minutek, dlatego że jest ostatni. No, God, please, no! I zdaję sobie sprawę, że teraz niektórzy właśnie sobie wyrywają, jeśli mają włosy z głowy i się tłuką głowami po ścianach, a inni wykrzykują z radości i biją brawo, mówiąc no wreszcie. Czyli ku uciesze niektórych, a ku rozpaczy innych, moi drodzy, kończymy w sposób oficjalny, aczkolwiek nieoficjalny to nie, ale w sposób oficjalny kończymy serię Jeszcze 5 minutek. Dlatego ostatnia ciekawostka, chociaż trudno ją nazwać ciekawostką, ale będzie to niezwykła historia, którą potem przełożymy na prawdę duchową, chociaż nie trzeba będzie jej przekładać, bo sama ciekawostka jest tą, że prawdą. Otóż, moi drodzy, słyszeliście w serii Jeszcze 5 minutek bardzo wiele historii, oprócz tam tych różnych zwierzęco-doświadczalno-eksperymentalnych. Jeśli pamiętacie, było dużo też historii o niezwykłych ludziach. Było o tych, którzy tam, nie wiem, w gumiakach biegali maratony, którzy dokonywali niezwykłych dzieł, przemieniali ten świat i się od nich uczyliśmy. Moi drodzy, w ostatnim odcinku, nie ma się co oszukiwać, muszę Wam jeszcze opowiedzieć o jednej osobie, którą doskonale znacie, aczkolwiek jest dla Was lekko tajemnicza. Osoba ma na imię Marcin. On tam siedzi za kamerą z tyłu, więc jest mi to wszystko głupio mówić, ale muszę to mówić. On się tam dziwnie będzie uśmiechał, ale chciałbym, żebyście tego posłuchali. Wiele razy pisaliście w komentarzach i tak dalej, żeby tam się Marcin pokazał. Po pierwsze to się pokazał. Weźcie, zajrzyjcie sobie do odcinka, to Wam na pewno gdzieś Marcin teraz pokaże. Ten odcinek, gdzie Marcin się pojawia na sekundę w dosyć takiej niekomfortowej sytuacji, no ale się pojawia, więc już go było kiedyś widać, ale chciałbym, żeby dzisiaj go było widać trochę więcej na koniec tej naszej serii. Otóż, moi drodzy, najpierw ciekawostka, czyli jedno zdarzenie z historii Marcina, które jest po prostu zdarzeniem w ogóle mega. Oczywiście ja brałem w nim udział i to zdarzenie w sumie jest wyjątkowe, bo ja tam byłem, ale będzie to zdarzenie z historii Marcina. Otóż, moi drodzy, jak to się stało, że Marcin kręci te filmy? Dlatego, że Marcin nie jest filmowcem. W takim sensie nie skończył żadnych tam studiów, tam nie był w szkole jakieś tam reżysersko-filmowo, tam whatever jakieś tam. No nie zrobił tego. A mimo to w tej chwili zasadniczo jego robotą, nie tylko ze mną, bo tam ze mną to tylko trochę robi, ale też robi mnóstwo innych rzeczy. Jeżeli na przykład widzieliście takie coś jak teledysk do Światowych Dni Młodzieży, właśnie Marcin ten teledysk zrobił. Zobaczcie sobie, mam nadzieję, że Marcin Wam to puści też linka, bo to jest super teledysk. W każdym bądź razie, jak to się stało, że Marcin został odkryty? Otóż ja uważam, że Marcin został odkryty przeze mnie. I możliwe, że Marcin o tym nie wie i nawet tak nie myśli i pewnie inaczej to jest, ale ja i tak jestem przekonany, że Marcin został odkryty przeze mnie. A było to w jednym bardzo ciekawym wydarzeniu i to jest właśnie ciekawostka. Otóż, jak byłem duszpasterzem Beczki, to było lata temu, tam pewnie z 8 albo z 9 to było lat temu, Marcin wtedy był w duszpasterstwie i był jednym z tak zwanych odpowiedzialnych za taką grupę Szpunt. Jest taka grupa w Beczce odpowiedzialna za dzieła charytatywne. I zawsze na początek roku akademickiego każda grupa robi takie filmiki, takie, które są jakąś taką reklamówką grupy, nie? Żeby ludzi zachęcić do tego. No i tak to się stało, że poprosili, że nie pamiętam, czy Marcin się tam sam zgłosił, czy się nie sam zgłosił, czy go poprosili, żeby zrobił tenże filmik. Ja nie wiedziałem w ogóle, kto ten filmik zrobił. I pamiętam, był potem ten dzień, kiedy były pokazywane te wszystkie filmy promujące i był między innymi właśnie film Szpuntu. To był, o ile dobrze pamiętam, ten film o czapce chyba, nie? O czapce, tak. Znowu, mam nadzieję, że to gdzieś będzie jakiś link, jeżeli on jest na YouTubie, żebyście sobie zobaczyli. Ja pamiętam, że oglądam ten film, patrzę na ten film cały czas, jakby tam, co tam się dzieje i tak się zastanawiam, kurde, skąd Szpunt wziął jakiegoś po prostu profesjonalnego gościa, który zajmuje się robieniem filmów. Skąd wzięli kasę? Bo ja byłem duszpasterzem, więc jak jakąś kasę na coś dawałem, to wiedziałem, na co daję. I mówiłem, skąd oni wzięli tyle kasy, żeby wynająć jakąś profesjonalną ekipę, żeby ta profesjonalna ekipa zrobiła im taki film. Dlatego, że też, nie wiem, czy to wiecie, ja jestem po jakiejś tam szkole reżyserskiej, ja studiowałem na PWST w Krakowie i uczyli mnie na przykład różnych rzeczach tam o kadrowaniu, o tym, jakie rzeczy robić. I oglądam ten film i patrzę, kurka, gość tam po prostu robi wszystkie te rzeczy, których mnie uczyli w szkole. I słuchajcie, pytam potem ludzi, no właśnie, skąd oni wyczasnęli te pieniądze i tego gościa, który to zrobił? A oni mnie mówią, że to Marcin ten film zrobił.
I słuchajcie, zacząłem potem gadać z Marcinem, bo jak on to robił. To było ekstra. Tam było takie ujęcie, już nie pamiętam tej chwili które, ale pamiętam w głowie ten fakt, że taka kamera jedzie takim bardzo fajnym ruchem, no takim, żeby było fajnie widać, takim po prostu takim posuwistym ruchem. Normalnie jak są takie rzeczy kręcą, to trzeba mieć wózek specjalny, szyny i tak dalej. I pytam Marcina, Marcin, jak ty zrobiłeś to ujęcie? A Marcin mówi, wiesz co, wziąłem taki ręcznik, położyłem ręcznik na stole, kamera leżała na tym ręczniku i ciągnąłem ten ręcznik. Jak go ciągnąłem, to mi się zrobił taki posuwisty ruch. Słuchajcie, takich historii tam z tym filmikiem jeszcze po prostu jest mnóstwo. Ja sobie wtedy pomyślałem, po prostu ten facet nawet o tym nie wie, bo on oczywiście, on wtedy tego nie wiedział, on tego do dzisiaj w ogóle nie wie, bo on to nie wie, że ma takie tam niezwykłe rzeczy i talenta, że on o tym nie wie, a on po prostu ma to wszystko w sobie. I słuchajcie, od tych tam już 8 lat obserwuję te różne filmy, które Marcin robi, mam też szczęście z nim współpracować. No i to jest człowiek, który się wszystkiego sam nauczył. W sensie nie szkoła, nie coś tam, tylko po prostu wyoglądał tych wszystkich. Mówią o Marcinie, że to jest facet, który obejrzał cały YouTube. Więc on tam ogląda te wszystkie filmy, instruktaże, nauczył się tego wszystkiego, o sprzęcie wszystko wie, on mi to wszystko tu tłumaczy, ja to nic z tego nie kumam, a on mi to wszystko tam wytłumacza. I słuchajcie, na czym polega ta ciekawostka? Można. Jeżeli tylko macie po prostu jakąś pasję, macie coś, co w sobie odkrywacie, jesteście w stanie z tym zrobić genialne rzeczy. I dla mnie Marcin, który tam siedzi teraz za kamerą i udaje Greka w ogóle teraz, jest właśnie kimś takim, który po prostu robi, bo się tego sam nauczył, bo wymyślił, że będzie takie rzeczy robił. Mówię też dlatego, żeby tym filmikiem też jego zmotywować, żeby robił więcej. Miał, kurde, zrobić kanał o rowerach w Wielkim Poście, jeżeli pamiętacie, był taki odcinek, jednym słowem, gdzie miał Marcin zrobić kanał o tym, to miało być zadanie na Wielki Post i oczywiście nie zrobił. Dlatego motywuję go tutaj, żeby zrobił jeszcze bardziej, bo ma niezwykłe talenta. I kochani, wszyscy macie takie talenta. Oczywiście każdy ma inne, każdy z Was ma gdzieś. I do tego nie potrzeba szkół, nie potrzeba uniwersytetów, nie potrzeba nie wiadomo czego. Wiadomo, no potrzeba szóstaka, który to odkryje w człowieku, to jasne, ale macie to w sobie i możecie robić po prostu niezwykłe rzeczy. I tym chciałbym, żebyśmy naszą serię jeszcze 5 minutek zakończyli. W sensie odcinem o Marcinku, o Marcinie i tym, no właśnie, że można robić rzeczy niezwykłe i samemu się można ich nauczyć. Uczcie się od Marcina. To nie było 8 lat temu, to było No jak nie? No to był jakiś pewnie... 4-5 lat temu. No jak? No co ty? No to trudno. Możesz tam to wyciąć, jak będziesz chciał. Moi drodzy, teraz jest taka tutaj zmiana, dlatego że Marcin tam cały czas siedzi za kamerą, natomiast nie spodziewał się i nie wiedział, że ja będę miał swoją własną kamerę. Chciałbym Wam na koniec tego odcinka bardzo serdecznie zaprezentować jeszcze Marcina i też nie tylko Marcina, ale Wam pokazać jego żonę i jego cudownego małego Krzycha, żebyście wreszcie mogli zobaczyć, jak to wygląda z drugiej strony. Więc już Wam tutaj obracam. O, widzicie. Tutaj to, co widzicie, poczekaj, o co się łapie. O właśnie, tak to wygląda z mojej strony. Ja kiedy nagrywam odcinki, to właśnie tak jest. Jest kamera, tam z tyłu siedzi Marcin. Jak widzicie, tutaj jest wszędzie kuchnia. Tak wygląda prawdziwe studio filmowe Langusty na Palmie. Jak widzicie, jest to dosyć zabawne. Ale teraz z Marcinem razem. Marcin, w ogóle pomachaj, przedstaw się, uśmiechnij się. O, to jest Marcin. Pójdziemy z Marcinem do Basi, która jest z Krzychem. Marcin weźmie tylko ten cały sprzęt do audio. I... Nie, kamerę zostaw. Po co Ci kamera? Jedyna moja broń, tak? Dobra, Marcin nas poprowadzi. Jesteśmy u Marcina, jak ktoś nie wiedział, jesteśmy u Marcina w domu. Nie rób mi zdjęć, tylko chodź. Tak, idź przede mną. O, tutaj jesteśmy u Marcina w domu. Przechodzimy tutaj. Mam nadzieję, że Basia nie jest jakaś roznegliżowana albo jakaś. Zapukaj. Basiu, możemy? O, tutaj widzimy, o, sypialnia tutaj jest. O! I tutaj, moi drodzy, chciałbym Wam bardzo serdecznie zaprezentować panią Barbarę, żonę Marcina. I tutaj jest maleńki Krzychu. Krzychu! Buźkę. Pokaż buźkę. O, Krzychu, bo Krzychu jest właśnie po jedzeniu. Krzychu właśnie jadł i w związku z tym jest taki lekko... O, właśnie, ja też bym tak wyglądał, jakbym pojadł. Tak wygląda Krzychu i Basia. Weź tam, Marcin, gdzieś usadą się koło Basi, żebyśmy zrobili taki tutaj rodzinny ten... O! Moi drodzy, to właśnie jest... Proszę?
sobie z nami selfie takie. Dobrze, zaraz z wami zrobię selfie. To jest, kochani, Marcin, mój kamerzysta, montażysta, operarzysta i tam ktokolwiek inny, o którym wam właśnie opowiadałem. Jego cudowna, szlachetna żona Barbara i mały Krzychu, który się dopiero co urodził. A teraz zrobimy jeszcze wspólnie tutaj taki mały ten, jeszcze tutaj... No muszka nie zła. Poczekajcie, bo to musimy zrobić tak, o! I tak wyglądamy wszyscy razem i w ten sposób z Państwem się żegnamy w serii. Jeszcze 5 minutek. Pa! Będzie ekstra. Ale turbosiala. Będzie super.